Siema. Jechaliśmy do Orebicia. I idziemy teraz przejść się uliczką, na której są wille kapitanów. Wille te są dziś wizytówką miasta, a sam Orebić zwany jest miastem kapitanów. Ale dlaczego? A dlatego, że w XIX wieku to właśnie stąd pochodziło najwięcej marynarzy w skali całego kraju, a sam Orebić był ważnym punktem związanym z żeglugą. A powiesz, Michał, ciekawostkę o Pagu? Pamiętasz? O tym, że z Pagu Wenecjanie wycięli drzewa i zbudowali Wenecję. A chciałam powiedzieć, że tam za nami jest wyspa Korczula. I co jest w niej ciekawego? Z Korczuli pochodzi Marco Polo. Wśród historyków miejsce urodzenia tego podróżnika pozostaje kwestią sporną, jednak lokalna tradycja mocno promuje to założenie. A na wyspie znajduje się nawet jego domniemany dom, który oczywiście można zwiedzić. Ile rośliny? Ale piękny puszek. Ale on w ogóle pozuje. No. Ja. Zabieram cię. I co? Już mu się urbex włącza. Dość urbexów na tym wyjeździe. No, wystarczy. To nie jest kanał urbexowy, to jest kanał nagrywania naszych pierdół. Właśnie obczajamy miejsce na spanie dzisiaj. No, wygląda git. 3 godziny mamy do tego miejsca. Ale tak standardowo zrobimy starówkę, nie? W Splicie zrobimy jedzonko. I później na miejsce do spania. Tylko żebyśmy znowu nie zajechali o ciemku. Let's go! Zmiana planów? Jesteśmy w Trogirze zamiast w Splicie. Dokładnie tak. Postanowiliśmy, że zwiedzić mniejsze miasteczko, które jest bliżej miejsca, w którym chcemy spać. A Split zrobimy jutro, albo nie. Zobaczymy, co to będzie. A teraz krótki spacerek po Trogirze i jego starówce. Najstarsza część miasta położona jest na wysepce, a dostać się na nią możemy niewielkim mostem. Że można bezpośrednio sobie Flixbusem tu przyjechać. Z Polski. Najważniejsze budynki znajdują się w obrębie głównego placu. Jest to katedra świętego Wawrzyńca z charakterystycznymi lwami na wejściu, a naprzeciwko niej znajduje się pałac Cipiko, przykład weneckiej renesansowej architektury. Mogę powiedzieć, że starówka Trogiru została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako najlepiej zachowane gotyckie założenie urbanistyczne w tej części Europy. Jak Ci się, Michał, podoba? Budowa jak we Włoszech. Ta część Chorwacji należała do Republiki Weneckiej, dlatego tak bardzo Michałowi kojarzy się z zabudową. Też jest bardzo ciasna, no i są podobne zdobienia, nie? Bardzo Widać, podobnie. na przykład po tym pałacu przed nami. Tym. Idziemy jeść. No, punkt kulminacyjny. Na drugim końcu placu góruje loggia z wieżą zegarową. O, tutaj jest ładny widok na wejście. Chociaż najważniejsze jest tamto, gdzie są te 2 posągi lwów. Ale klimat, co nie? Trogir zachwyca spokojnymi i wąskimi uliczkami, na których próżno szukać nowoczesnych budynków. Królują tu renesansowe i barokowe kamienice. Po obejściu starówki udaliśmy się na miejscówkę na dzisiejszą noc z widokiem na miasto.